3:30, czyli idealny moment, żeby nagrać poradnik na temat szczurowania statików. Ale dobra, czym jest szczurowanie / skipowanie statików? Co się tam robi, czemu to się robi i czemu na tym można aż tyle zarobić? Statiki zostały skonstruowane dla grup, no przeważnie tak 7-8 osobowych, coś w tym stylu, aczkolwiek da się je robić solo lub w duo lub w trio. Ale czy robisz wszystkie moby? No nie. No właśnie skipujesz, tak jak mówiłem wcześniej, skipujesz do tych bossów, które są w różnych miejscach w statikach, zresztą screenka będziecie mieć tutaj albo tutaj i no. Myślę, że nie ma sensu robić poradnika do każdego pojedynczego bossa, bo jednak to jest dosyć prosta czynność. Jest tylko kilka bossów, których nie jesteś w stanie zrobić, to są bossy czerwone. Przykładowo po stronie SW na statiku 7-kowym, ewentualnie po stronie NE na statiku 8-kowym czy tam 6-kowym, bo 6-kowy i 8-kowy statik to jest ten sam layout, to jest ten sam statik, tylko różnią się po prostu siłą mobów w środku. Ale nie licząc tych bossów powinieneś sobie poradzić tak naprawdę z każdym, buildy oczywiście będziecie mieć gdzieś tutaj, ewentualnie tutaj. No ale okej, jeśli już wiesz, że musisz dostać się do bossa, musisz go zabić, no to powstaje jeden fundamentalny problem. Jak się dostać do bossa, skoro jest tam milion mobów? No i wtedy przychodzi ci skip set, czyli tak zwany szczur set. I lepiej założyć set taki, jak jest pokazany tutaj, tutaj, a nie taki, jak jest pokazany tu. Bo jeśli użyjesz tę wersję u góry, to tak naprawdę jesteś banalnym celem dla innych szczurów. Ponieważ twoje niewidki są po pierwsze bardzo rzadko, po drugie masz mało HP. Po trzecie, no, jak chodzisz w takim secie, to widać, z kim masz do czynienia tak naprawdę. Nie, ogarnięty szczur zobaczy cię, już wie, że to jest free kill. A za to set po prawej stronie daje ci dużo mobilności, daje ci bardzo dużo niewidek, daje ci bardzo dużo HP, bardzo dużo wytrzymałości. Także odpowiedź jest dosyć oczywista. Wariacji tak naprawdę połączeń, w jakich możesz tam grać, czy to solo, czy to duo, czy to trio, jest wiele. Kilka przykładowych wam tutaj podam. I myślę, że na tym skończymy co do buildów, bo sprawa jest dosyć prosta. Myślę, że raz ten build założysz, troszkę pograsz, będziesz wiedział o co chodzi. Oczywiście w tle leci wam film, jak takiego biednego bossa sobie przykładowo bijemy, nie? No ale dobra, teoretycznie PvE, ale bardzo często jest PvP i tu już jest twoja kwestia. Czy chcesz się na tyle poczuwać, żeby próbować zabić duże ekipy, co daje bardzo dużo silvera, co też często robimy? I pytanie, w ile grasz osób, bo jak grasz w jedną osobę, to znaczy solo, to jest to dosyć problematyczne. Wtedy musisz grać stricte na moby, wybejtować przeciwników tak, żeby weszli za tobą w moby lub ich wepchnąć, lub czekać, aż spieprzą coś na pulu mobów, przez co później sobie ich popodcinasz, nie? Ale zabawa się zaczyna, jak grasz w 2 osoby lub więcej. Wtedy realnie możesz podejmować te ekipy, realnie możesz się z nimi bić, i realnie możesz z nimi wygrywać, tylko pamiętaj, żeby nie podejmować small scale'i. Raczej skup się na ekipach PvE, ponieważ small scale to już jest poziom wyżej. Po pierwsze musisz grać idealnie i nawet jak grasz idealnie, to nie jest pewne, że ci się to powiedzie. Jak już umówiliśmy sobie te najbardziej podstawowe rzeczy, to przejdźmy do tego, co w szczurowaniu jest najważniejsze. Bo powiedzmy sobie szczerze, robienie bossów to jest coś bardzo prostego, z tym każdy sobie da radę. Może się wywalić raz, drugi mob cię powali i później tak go zabijesz, bo się nauczysz. Jaki on ma pattern, co on dokładnie robi, to jest bardzo proste. Ale to, co jest trudne, to jest pozycjonowanie się, walka ze szczurami, dobre zrywanie mobów, dobre skipowanie, dobre miejsca, żeby zerwać te moby. To wszystko tak naprawdę będzie ci przychodziło z czasem, aczkolwiek zawsze jak sobie już skipujesz tego statika, postaraj się zapamiętać miejsca lub spojrzeć na miejsca, w których tych mobów jest rzeczywiście mało. Przez to będziesz mógł zerwać moby i nie zgarnąć agra z innych mobów. To też co prawda powinno ci przyjść dosyć szybko, żebyś sobie ogarnął range mobów, gdzie one biją, gdzie nie. To naprawdę nie jest trudne, tylko troszkę czasu trzeba na to poświęcić. My z Xavixem uczyliśmy się szczurowania przez tak około 10-15 godzin, żeby już wiedzieć, co tam robimy, jak robić i tak dalej, a szczerze, jeśli mielibyśmy to omówić na tym filmie, to ten film by trwał 1,5 godziny, bo tych miejsc jest po prostu masa w statiku, to jest naprawdę proste, żeby w dobrym miejscu zerwać te moby. Zresztą pójdziesz na statika, zobaczysz, że to naprawdę nie jest trudne, tylko wystarczy troszkę pomyśleć, troszkę poanalizować. No i dobra, przejdźmy do opcji, dlaczego się to opłaca. Jak pewnie się spodziewasz, te statiki przeważnie się robi w te 8 osób, 7 czy tam nawet 6, a jak zrobisz te bossy, statiki w 2 osoby, to tego dropu masz zdecydowanie więcej niż powinieneś mieć. Przykładowo, nasza najlepsza skrzynka w życiu to było 60 milionów w jednej skrzyni na 3 osoby, a skrzyń typu 20 milionów, 15-30 milionów było multum. Naprawdę dużo było tych skrzyń. Także to naprawdę jest opłacalny kontent. Już nie mówię o fejmie, który tam leci, bo tego expa też dostajesz bardzo, ale to bardzo dużo. Swoją drogą już raz nagrałem podobny film i po tym filmie masa osób poszła na statiki, ale szczerze mówiąc, z 10% osób, które wtedy spróbowały, zostały na tych statikach, bo najgorszy jest ten moment startu. Jak zaczniesz, dostaniesz parę razy w łeb, parę razy ten kontent cię zdenerwuje, wtedy się sporo osób wysypuje z tego, a zostają ci, którym rzeczywiście jakby bania pozwoliła na to, żeby się parę razy wywalić i już później rzeczywiście zarabiać potężne pieniądze. I właśnie tutaj też pojawia się spory problem, bo zawsze jak widzisz poradnik, to myślisz, że ktoś cię poprowadzi przez rączkę. I dlatego też nie ma poradników do kontentów, które
są rzeczywiście skonstruowane pod graczy zaawansowanych, bo tak naprawdę nagrasz taki poradnik, ale nie poprowadzisz widza przez rączkę, ponieważ tu jest dużo praktyki. Tu musisz też sam dać od siebie dużo, żeby się nauczyć. To nie jest tak, że ktoś ci wytłumaczy, co masz dokładnie robić, jeśli to zrobisz, to będzie super. No nie, to miejsce jest bardzo losowe, o czym sam się przekonasz. Tutaj często jest tak, że my wchodzimy do statika, no i na ziemi leżą wszyscy do podcięcia, sobie ich podcinamy i tyle, nie? Albo wchodzisz do statika, przeskipujesz 2 pule mobów i nagle small scale się w ciebie wbija i cię zabija. To jest bardzo losowe miejsce, w którym rzeczywiście musisz troszkę setów przetrawić, żeby później bardzo dużo zarabiać. To nie jest content skierowany dla osób, które dopiero co włączyły grę. To rzeczywiście musisz mieć i twardą banię, i na początku dosyć twardy portfel. Oczywiście możesz ten poradnik uznać za dosyć ogólnikowy, ale to jest statik, to jest dosyć losowe miejsce, do którego musisz się bardzo szybko adaptować. Musisz rozumieć, co się tam dzieje, chyba że masz jakieś turbo szczęście i jesteś sam w statiku i masz totalny luz. Ale to się rzadko zdarza. Więc jeśli chodzi o statika, mogę wam podać parę takich podstaw, które wam przytoczyłem, ale resztę musicie odkrywać rzeczywiście sami, bo to jest na tyle skomplikowane miejsce, że ja mógłbym napisać encyklopedię na ten temat, a wtedy i tak by wam się wszystko pomieszało. Także zapamiętajcie parę tych najważniejszych rzeczy. Takich jak trening pozycjonowania, sprawdzanie, gdzie są te safe spoty, gdzie ich nie ma, walki na szczury, dobre zrywanie mobów swoimi butami. No i zawsze używaj tenacity shoesów, bo na nich jest mały cooldown. Tam możesz zrywać moby tak naprawdę co kilkanaście sekund, a nie tak jak inne słapy, że tak powiem, tych butów, których ten cooldown jest ogromny. A zrywanie mobów to jest najważniejsza rzecz na statiku. O rotacji bossów wiele wam nie będę mówił, bo to serio jest proste, to jest PvE, to nie ma nic trudnego, to po prostu unikasz skilli i bijesz damage w momencie, w którym powinieneś. To wszystko, naprawdę to jest to wszystko. Parę razy pewnie się glebniesz, ale finalnie dojdziesz do punktu, w którym to wszystko zrozumiesz, także tu nie ma na czym się tak naprawdę rozwalić. Oczywiście no klipy będę wam cały czas pokazywał, żeby tak wizualnie sobie zobaczyć, z czym to się je i tak dalej, aczkolwiek serio, to nie jest trudne. A jeśli już chcesz podejmować ekipy, bić się na duże grupy, to zapamiętaj o tym, że nie możesz dopuścić do momentu, w którym przykładowo, jak grasz 2-3 osoby, więcej niż jedna osoba jest w jednym miejscu. Jak przeciwnicy uderzą w 2 osoby jednocześnie, jesteście już praktycznie martwi. Dlatego musicie stać jak najdalej od siebie i męczyć odpowiednie targety, czyli osoby, po pierwsze, albo healer, albo osoby, które mają lekkie szaty, ponieważ łatwo jest je po prostu zabić i zneutralizować. Co najważniejsze, bardzo mocne są fire'y, bardzo mocne są badony, jeśli grasz z Holasem, więc raczej to targetuj jako pierwsze, ponieważ fire bije najwięcej obrażeń, badon przerywa skille, a Holas odleczy ci całe party, więc to są takie 3 broni, które warto zabić na sam start. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, śmiało pisz w komentarzu, ja pewnie dorzucę jeszcze zaraz parę klipków z jakichś walk lub coś, co możecie zainteresować, coś, co możecie pomóc w tym statiku, ale najważniejsze to pytaj. Zostaw jakieś pytanka w komentarzu, jeśli takie masz, a jak nie, to życzę ci po prostu powodzenia. No i dzięki, że oglądałeś. Możesz też wpaść na Twitcha, codziennie mamy streamy o 16, na którym też biegamy statiki. I tam też możesz zadawać pytania, także co? Dzięki bardzo i do usłyszenia.